Cześć, tu Gierek. Jesteśmy w Turcji, w malowniczej miejscowości Kemer, oddalonej od Antalii niecałe 50 km. Przed nami 3 dni pełne odkrywania miasta, więc jeśli lubicie takie podróże, zapraszam do subskrypcji kanału. Zaczynamy nasz dzień przed wejściem na plażę. Wchodzimy przez kolorowe, tęczowe serce i od razu trafiamy na kamienistą plażę. Po drodze mijamy ładny posąg konia i plastikowego wielbłąda, który mimo że się nie rusza, przyciąga turystów jak magnes. No to wchodzimy na plażę. Spójrzcie tylko na ten widok. Połączenie gór i wody jest niesamowite. Kemer to stosunkowo niewielkie miasteczko, ale bardzo popularne wśród turystów z całego świata. Pokażę Wam jeszcze jedno ujęcie z góry, bo z drona wygląda to jeszcze lepiej. Oczywiście jak to w podróży bywa, pogoda postanowiła się trochę popsuć. W tle możecie zobaczyć pasmo gór Taurus. To one sprawiają, że krajobraz w Kemer jest taki wyjątkowy. Idziemy teraz dalej zobaczyć drugą plażę. Jej nazwę napiszę na dole na ekranie. Po drodze pełno jest małych skwerów i miejsc, gdzie można przysiąść i odpocząć. Wygląda to całkiem fajnie. Na drugiej plaży wita nas słońce i okazuje się jednak, że część jest prywatna. Aby dostać się na publiczną, trzeba cofnąć się do miasta i przejść przez strumyk, więc wracamy na główną plażę Kemer. Tutaj zrobimy piękne ujęcie, żeby pokazać Wam, jak turkusowa woda spotyka się z górami. Właśnie po to tu przyjechałem z Antalii. Jak wyglądają ceny leżaków? Plastikowy leżak za cały dzień kosztuje około 10-20 zł. Przyznam, że mnie to zaskoczyło. Co prawda ceny są z zeszłego roku z września. Za to materace i kanapy, no cóż, wyglądają tak, że strach na nich siadać i kosztują trochę więcej. Ale nie przyszliśmy się tutaj wylegiwać, tylko zobaczyć ten widok. Ruszamy w stronę głównej handlowej ulicy. Po drodze mijamy Park Olbia. Jest tu ładna fontanna i kolorowy napis Kemer do zdjęć, wizualnie podobny do kolorowego serca przy plaży. I oto jesteśmy na głównej ulicy handlowej, której nazwę zobaczycie na dole ekranu. Po obu stronach ciągną się palmy, a środek zdobi długi basen z fontannami. Sprzedawcy często siedzą na zewnątrz, popijając turecką herbatę. Lokalny przysmak. Jak to w Turcji, w takich miejscach znajdziecie tu sporo podróbek znanych marek, pamiątki, magnesy, słodycze, lokalne przyprawy i herbaty ułożone w kolorowe piramidki. Uwaga na naciągaczy. Cena za 100 gramów tureckiej herbaty potrafi nawet wynieść 10 euro. My kupiliśmy mały woreczek, ale cenę dużo bardziej zbiliśmy. Po drodze spotykamy papugę akrobatę. Na szczęście w otwartej klatce. Idziemy dalej. Idziemy w stronę targu, który namierzyliśmy na Google Mapach. Okazuje się, że to po prostu chiński sklep z pamiątkami. Nie trafiliśmy na dzień bazaru w mieście. Ten odbywa się we wtorki, a jego miejsce napiszę na dole ekranu. Za to udaje się nam nagrać piękny meczet z drona. Zobaczcie, jak on wygląda na tle gór. Wracając, mijamy najbardziej znany punkt orientacyjny w Kemer. Wieżę zegarową, widoczną z daleka. Po drugiej stronie placu stoi pomnik pierwszego prezydenta Republiki Turcji. Jego nazwę też Wam napiszę na ekranie. Wracamy teraz do hotelu. Mamy go tuż obok naszej ulicy handlowej. Cena ze śniadaniem była naprawdę dobra. Pokoje małe, ale czyste. A basen prawie tylko dla nas. Wieczorem wracamy na miasto. Zrobiło się tu więcej ludzi, handel kwitnie. Po drodze ciekawa knajpa w pirackim stylu. Muzyka, kolorowe LEDy, zawsze pełno ludzi.
Dalej mijamy budki z rękodziełem, trochę jak na jarmarku dominikańskim w Gdańsku. W parku Olbia czasem odbywają się koncerty i lokalne wydarzenia. Napis Kemer pięknie oświetlony. Sam park jest raczej cichy, więc idziemy w stronę plaży. Tam klimat robi się znowu magiczny. Podświetlone drzewa, muzyka i to kolorowe serce z początku dnia. Wieczorem życie w Kemer przenosi się na ulicę. Szczególnie latem, kiedy upały w dzień zniechęcają do spacerów. Knajpy z muzyką grają wtedy prawie do rana. Kończymy nasz wieczorny spacer na cyplu, który dzieli dwie plaże. Jest tu ścieżka i kawiarnie z widokiem. Musimy na samym końcu zawrócić i wrócić tą samą drogą, którą przyszliśmy. Na cyplu, na którym skończyliśmy nasz spacer, jest świetny punkt widokowy na zachód słońca. Widać stąd zarówno góry, jak i całe wybrzeże miasta. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia już niedługo na tureckich Malediwach. Dzięki, cześć.